Malowanie płytek ściennych. Przedstawiamy prosty sposób na odnowienie ściany pokrytej płytkami. Aby odnowić płytki, nie trzeba ich od razu skuwać. Bezproblemową renowację zapewni farba Hydropox, która posiada wysoką przyczepność do nieporowatych powierzchni, dzięki czemu można ją zastosować do malowania płytek ceramicznych. Farba jest wodorozcieńczalna, prawie bezzapachowa przy aplikacji oraz posiada atest higieniczny PZH. Tworzy trwałą, twardą, łatwo zmywalną powłokę podobną do szkliwa. Nawierzchnia jest odporna na detergenty i środki myjące. Przygotowanie płytek do malowania. Jest to kluczowy krok przy odnawianiu. Płytki należy bardzo dobrze doczyścić, aby zapewnić dobrą przyczepność. Powierzchnię należy dokładnie wyczyścić wodą z detergentem w celu usunięcia kurzu oraz tłuszczu. Do czyszczenia mogą być użyte ogólnodostępne detergenty, np. płyn do mycia naczyń, lub profesjonalne, takie jak środek do odtłuszczania Oil Remover. Jeżeli na płytki regularnie działa woda, to należy je także dokładnie odkamienić, stosując przeznaczony do tego środek. Po odtłuszczeniu i odkamienieniu używamy czystej wody, aby dokładnie oczyścić płytki z resztek detergentów. Pozwalamy powierzchni porządnie wyschnąć. Pamiętajmy, aby wilgoć odparowała także z fug. Przygotowanie farby. Farbę najlepiej podzielić na 2 komplety. W przybliżeniu 1/3 materiału zużywa się w pierwszej warstwie gruntującej. Przy aplikacji drugiej warstwy z reguły zużywamy pozostałe 2/3 farby. Jeżeli mamy tylko jedno opakowanie farby, to do podziału na mniejsze komplety warto użyć wagi kuchennej. Mieszanie. Przed przystąpieniem do malowania należy połączyć oba składniki farby. Na początku mieszamy tylko komplet wykorzystywany do pierwszej warstwy. Aktywator należy powoli dodawać do bazy, a następnie dokładnie wymieszać. Zalecane jest zeskrobanie bazy i utwardzacza z dna i ścianek puszki. Farbę najlepiej mieszać mechanicznie, np. wiertarką wyposażoną w mieszadło do farb. Dzięki temu składniki dobrze się połączą. Należy mieszać aż do uzyskania jednorodnej masy około 3 do 5 minut dla opakowania 4-kilogramowego. Urządzenie powinno być ustawione na wolne obroty, aby nie napowietrzyć farby. Po wymieszaniu należy odczekać około 5 minut w celu pozbycia się pęcherzy powietrza. Czas stosowania. Pamiętajmy, że po połączeniu aktywatora z bazą farbę należy zużyć w ciągu 1,5 godziny. Po tym czasie od wymieszania Hydropox zaczyna tracić swoje właściwości. W razie potrzeby można podzielić puszkę na 2 lub 3 części, aby zdążyć wykorzystać całą farbę. Malowanie pierwszej warstwy. Przy pierwszej warstwie zużywamy 2 razy mniej materiału niż przy drugiej. Dzieje się tak, ponieważ przy pierwszej warstwie farbę rozcieńczamy 10% wodą i aplikujemy w cienkiej powłoce. Rozcieńczona, cienka powłoka farby lepiej przylega do gładkich powierzchni. Farbę najlepiej nanosić zbitym wałkiem gąbkowym. Po upływie około 30 minut od pomalowania należy delikatnie ściągnąć taśmy papierowe, doczyścić ewentualne zabrudzenia. Sugerujemy usuwanie taśmy tego samego dnia, gdyż taśma, na której farba utwardzi się, przy ściąganiu będzie się rwała i strzępiła. Kolejną warstwę Hydropoxu możemy aplikować po upływie minimum 12 godzin, jednak nie później niż po upływie 48 godzin. Po 2 dobach powłoka staje się bardzo zwarta i gładka, co może skutkować problemami z przyczepnością. Malowanie drugiej warstwy. Jeżeli taśma malarska została usunięta, należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie ponownie. Zaczynamy od połączenia 2 składników farby. Aktywator należy powoli dodać do bazy i dokładnie wymieszać. Przy malowaniu drugiej warstwy powtarzamy wszystkie czynności jak przy aplikacji pierwszej, jednak do farby nie dodajemy wody. W przypadku aplikacji nierozcieńczonej farby zużywamy blisko 2 razy więcej materiału. Hydropox nakładamy w grubszej powłoce. W ten sposób możemy uzyskać dobre pokrycie kolorem oraz łatwo zmywalne wykończenie w delikatnym, satynowym połysku. Aby uzyskać estetyczne wykończenie, należy stosować się do zużycia minimum 400 g na metr kwadratowy w 2 warstwach. Ważne uwagi dodatkowe dotyczące aplikacji. Malowanie fug. W szczególności, gdy fugi są głębokie, zalecamy pomalować je za pomocą pędzelka, najlepiej od razu przy aplikacji pierwszej warstwy.
Na przykładowej pracy pokazanej na filmie niedomalowania przy fugach poprawiamy przy aplikacji drugiej warstwy. Fugi malujemy stopniowo, najpierw dookoła kilku rzędów płytek i od razu przystępujemy do malowania płytek za pomocą wałka, dzięki czemu unikniemy smug od pędzla. W temperaturze pokojowej hydropoks schnie około 12 godzin do dotyku. Po 3-4 dniach otrzymujemy odporność mechaniczną. Po około tygodniu pełną odporność chemiczną. W związku z tym przez 7 dni od pomalowania ostatniej warstwy farby nie powinniśmy powierzchni zmywać, zaplamić czy zachlapać wodą. Zalecamy aplikację za pomocą zbitych wałków, które umożliwiają nakładanie grubych powłok. Celem uniknięcia smug należy dodatkowo umożliwić farbie powolne wysychanie oraz należy unikać aplikacji w warunkach szybkiego schnięcia, temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza, niskiej wilgotności poniżej 50%. Warto unikać przeciągów, które obniżają wilgotność powietrza, przez co skraca się czas schnięcia. Uwaga! Rozcieńczony 10% wodą hydropoks zapewnia odpowiednią przyczepność w przypadku malowania płytek ściennych, np. w kuchni. Farbą hydropoks możemy pomalować także glazurę na posadzkach oraz kafle bardzo narażone na wilgoć, np. pod prysznicem. Jednak wtedy dla poprawy przyczepności zalecamy dodatkowo zastosowanie podkładu Super Spoiwo 3333. Hydropoks dostępny jest w wielu kolorach standardowych, a dla najbardziej wymagających kolory mieszane są na zamówienie według wzorników RAL i NCS. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.